Zefraja vídeo Damiana Zuzuabe Uchine. Kiedyś czytałem, że miarą sukcesu może być to, że ludzie zaczynają cię naśladować. No i nigdy nie myślałem, że będą tacy, którzy będą naśladować mnie, a co jeszcze gorsze, będą się pode mnie podszywać i udawać, że robią jakiś biznes na podstawie mojego wizerunku. I coś takiego się mi przytrafiło. Sorry, muszę coś przełączyć. No i niestety mam nadzieję, że mi pomożecie zgłosić ten profil na Facebooku, bo ja go zgłosiłem, ale bez żadnego rezultatu. Facebook cały czas trzyma ten profil. Gościu po prostu zrobił sobie reklamę opartą na moim wizerunku, tylko że ta reklama nie jest reklamą prawdziwego biznesu, a jest zwykłym skamem. To na pierwszy rzut oka już widać, każdy, kto ma chociaż połowę mózgu, będzie w stanie to zauważyć. Kurde, jestem wdzięczny za to, że mam możliwość prowadzenia takiego życia, jakie prowadzę. Nie mam żadnych jakby zobowiązań, których nie lubię, nie chcę mieć, typu praca, cokolwiek innego, kredyt. Tutaj macie screenshota, będzie można na nim zarabiać. Szacunkowe zarobki z tego miesiąca, to jest dzięki temu możemy tutaj żyć, mieszkać, skoro siedzimy sobie na rajskiej wyspie, podróżujemy sobie pomiędzy innymi wyspami, jeszcze pomiędzy innymi krajami azjatyckimi też się zdarza, to musimy być bardzo bogaci. Link pod spodem filmu. Ale podejrzewam, że są tacy, którzy się na to nabierają, no i później myślą sobie, że Damian z Ucieczki do Raju ich oszukał. Także kimkolwiek nie jesteś, osobą, która się pode mnie podszywasz, ten profil będzie zamknięty, to ci obiecuję. No i współczuję, że masz takie głupie pomysły. Tutaj z wielkim parasolem motocykl. Typowa sytuacja na Filipinach jest taka, że ludzie chodzą z parasolami, pomimo tego, że nie ma deszczu, kryją się od słońca, którego też w sumie za bardzo nie ma, jest cień, no ale wiem, że to słońce jest tak mocne i spala, więc się nie dziwię. Mieliśmy plany, żeby nagrać odcinek w Tagbilaran. W sumie zaraz tam jedziemy i tam troszeczkę ponagrywamy, ale nie wiemy, jak będzie czasowo, natomiast głównym celem tego odcinka jest to, żeby wytłumaczyć sytuację. Panowie chyba chcą być we vlogu. Żeby wytłumaczyć sytuację tego kogoś. No i w związku z tym moja prośba do was jest taka, jeżeli możecie zgłosić ten link, bo ja go zgłaszałem, prosiłem kilka znajomych osób, żeby zgłosiły, ale nic to nie dało. Cały czas ta strona funkcjonuje, ta reklama funkcjonuje, w ogóle ta osoba wykupiła reklamę i to jest płatna reklama na Facebooku, na której nie wiem, czy ta osoba traci, nie wiem, jaki jest cel tego czegoś. Podejrzewam, że jest to po prostu chęć zrobienia mi koło dupy. Podejrzewam, że jakaś osoba, która bardzo mnie nie lubi. No i zgłaszajcie ten profil, żeby go zablokowali.
A tutaj jest moja żona i kupuje jedzenie z garnku. Hello. There is something for me? Chcą sobie zrobić z nami zdjęcie. A tutaj. Jesteśmy. We vlogu też. Welcome in the vlog. Hi. Hello. Kolejna fotka. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Mam nadzieję, że moi filipińscy widzowie nie obrażą się, jak powiem, że nie jestem największym fanem jedzenia filipińskiego, street foodu, ale nie znaczy to, że nie można znaleźć czegoś dobrego, bo jak jest już się trochę i się spróbowało praktycznie wszystkich potraw w każdym garnku, to zawsze można sobie, ktoś tam macha, zawsze można sobie znaleźć coś, dobra, no, co wiem. Zawsze znajdą się ze dwie potrawy, które są dobre. I ja od jakiegoś czasu jem wątróbkę prawie zawsze. No i jakieś warzywka też się znajdą. Are you a vlogger? Yeah. Ale ciekawostka taka, że tutaj wszystko wkładają do worków plastikowych, jak się bierze na wynos, bo tak najprościej, najszybciej i najłatwiej. A dlaczego nie jestem największym fanem jedzenia filipińskiego? Dlatego, że głównie opiera się na mięsie i tłuszczu. Jest bardzo tłuste, no i przede wszystkim to jest mięso, świnia, kurczak, ale tak jak mówię, zawsze można coś znaleźć. Edytuję film w samochodzie, bo zaraz będę wrzucał na internet, a tutaj takie piękne żyjątko sobie spaceruje po szybie. Przed chwilą spadło nam z drzewa. Kilka dni temu miałem sen, który powalił mnie z nóg. Powiem wam teraz ten sen i na koniec odcinka powiem wam, jak ja go interpretuję. Jeżeli ktoś zna się na snach, to poproszę, zinterpretujcie mi go w komentarzu. Sen był taki. Przyszedłem ze znajomym do jakiegoś budynku, w którym kilkunastoosobowa grupa ludzi prowadziła jakiś biznes. I ten znajomy mówił mi, że ci ludzie doświadczyli czegoś, co spowodowało, że zmieniają całe swoje życie i wycofują się z tego biznesu. Ja nie wiem, co to był za biznes, wiem natomiast, że był to biznes. No i podszedłem do biurka osoby, która siedziała sobie przy właśnie biurku i wiedziałem, że to miało coś wspólnego z mistycyzmem, coś, nie wiedziałem do końca co, z duchami, ale nie wiedziałem co. No i podszedłem do tej osoby przy biurku i pytam się jej, to jak? Powiedz, jak to jest, co widziałeś? Ducha zobaczyłeś, czy co? A on mówi, nie, widziałem jak popatrzył mi w oczy. Ale ja mówię, ale co to takiego było? I miałem takie nastawienie troszeczkę wyśmiewcze. A ten ktoś przy biurku popatrzył mi bardzo poważnie w oczy i mówił, widziałem wzrok Elohima. I to mi tak zapadło w pamięci, to imię, Elohim. No i troszeczkę mnie to tak przeraziło, to co on powiedział, bo powiedział to w taki sposób bardzo poważny. Nie straszny, ale bardzo poważny. No okej, odszedłem od tego biurka i wracam ze znajomym. Wychodzimy z tego budynku, z tego biznesu i mówię temu znajomemu, słuchaj, ten gościu mówił, że widział Elohima i patrzę na tego gościa, do którego mówię i patrzę, tych gości jest nagle dwóch, takich samych jak sklonowanych gości i patrzą się na mnie, jak ja mówię o tym, co zobaczył tamten gościu przy biurku. I w takim mega szoku mówię, co jest grane, jak to jest was dwóch? Co się dzieje, że jest was dwóch? I w tym momencie ten jeden zniknął, bo byli obok siebie i nagle pojawił się jakby 20 metrów dalej i patrzył się na mnie. Ten sam drugi, tak samo wyglądający gość, do którego mówiłem, patrzył się na mnie wzrokiem poważnym, ale z uśmiechem. I to mnie tak przeraziło, że zacząłem biec. Przestraszyłem się i wybiegłem. Wybiegłem z budynku i się obudziłem. I nie mogłem zasnąć przez godzinę.
imię Elohim mi cały czas w głowie dzwoniło. No i jak rano się obudziłem, ogólnie to imię słyszałem wcześniej, ale kojarzyło mi się z czymś przerażającym i złym. I wydawało mi się, że to może być jakiś demon albo coś takiego. Okazało się, że jak zgooglowałem to imię, to jest to imię Boga ze Starego Testamentu. Elohim, czyli Bóg. Tak się zwracali. Bóg ma różne tam swoje aspekty i jednym z ważniejszych ponoć aspektów jest właśnie Elohim. No i na koniec odcinka powiem wam, jak ja zinterpretowałem ten sen. A teraz idziemy załatwiać dokumenty. Zapomniałem powiedzieć wam, jakie dokumenty. Dokumenty, dzięki którym żona będzie mogła wypłacić pieniądze z YouTube'a, bo nie ma numeru podatkowego. No i dokumenty, które pomogą nam w podróżowaniu i przy wyrabianiu paszportu. Troszeczkę będzie za tym latania. Słuchajcie, wiem, mega nudny odcinek, ale tak jak mówiłem wcześniej, awaryjny. Na koniec jeszcze powiem tylko to, że z powrotem zaczynam współpracę z Grześkiem z Dominikany, który stworzył swój brand i sprzedaje zegarki, które przypominają nam o tym, żebyśmy żyli w chwili obecnej. Ponad 2 lata temu zrobiłem o tym odcinek, już był na kanale, będziecie mogli zobaczyć, podlinkuję go pod filmem, ale krótko mówiąc, kiedyś pod palmem na Rajskiej Wyspie z Grześkiem sobie siedzieliśmy po siłowni i spijaliśmy soki z kokosa, sok z kokosa. No i rozmawialiśmy o byciu w chwili obecnej, przebywaniu w chwili obecnej, o tym, jak trudno czasami jest się odnaleźć w teraźniejszości, bo cały czas myślimy o przyszłości, przeszłości i tak dalej. No i on się zainspirował tym, o czym rozmawialiśmy, tą naszą rozmową, i na podstawie tej rozmowy stworzył markę zegarków Now, które jak sobie popatrzymy, która jest godzina, to będą nam przypominały, że jest teraz i żeby żyć świadomie w chwili obecnej. Tutaj zobaczycie sobie tą reklamę. Grzesiek zostaje głównym patronatem tego kanału i co jakiś czas będzie się pojawiać reklama. A tutaj jest Grzesiek, możecie zobaczyć, jak pięknie wygląda na rajskich plażach Dominikany i nie tylko. Przepraszam widzów Damiana za nudny odcinek. Przepraszam, nie widzę. Okay, wait. Przepraszam widzów Damiana. Let's try slower. Przepraszam. Wait. Okay, try your voice. Przepraszam Wait. Okay. Przepraszam widzów Damiana za słaby odcinek. Przepraszam widzów Damiana. Przepraszam widzów Damiana za słaby odcinek. Try every word separately. First, przepraszam. Przepraszam. Widzów Damiana
za słaby odcinek. Przepraszam widzów Damiana za słaby odcinek. Przepraszam widzów Damiana Za słaby odcinek. za słaby Odcinek. Almost. Przepraszam widzów Damiana za słaby odcinek. Przepraszam widzów Damiana Za słaby odcinek. za słaby odcinek. Again. Przepraszam. But it's okay, separately. But you have to put P. Przepraszam Widzów. Przepraszam widzów Damiana za słaby odcinek. Za słaby Odcinek, yeah. Dajesz, lecisz na Szczecin. Przepraszam. Przepraszam widzów Damiana Za słaby odcinek. za słaby odcinek. Za słaby. Yeah. Przepraszam widzów Damiana za słaby odcinek. Przepraszam widzów Damiana za Za słaby odcinek. Come on, baby. Again. Przepraszam widzów Damiana za słaby odcinek. Przepraszam widzów Damiana za słaby odcinek. That was close. But it's like video Damiana, not widzów. Widzów. Przepraszam widzów Damiana. Przepraszam Widzów Damiana. widzów. Widzów. Yeah. Come on. We have to make it. We not go home if you cannot say that. 5 hours later. What is the first? Next day. Przepraszam. Przepraszam widzów Damiana. Widzów. Widzów. Yes, widzów. Przepraszam. What is the first? Przepraszam. Przepraszam. Przepraszam widzów Damiana. Przepraszam widzów Damiana za słaby odcinek. Yeah, almost. You see, so try the full sentence. Not full laugh, full sentence. Come on. It's so hard. Come on. Przepraszam widzów Damiana za słaby odcinek. Przepraszam widzów Damiana słaby odcinek. Almost, babe. Za słaby odcinek. You forgot za. Wait, repeat after me, yeah? When I finish, you start. Przepraszam widzów Damiana za słaby odcinek. Look in camera. Przepraszam widzów Damiana za słaby odcinek. Almost. Let's try one. Widzów. Przepraszam widzów Damiana za słaby odcinek. Przepraszam widzów Damiana za słaby odcinek. Okay, I think you cannot say widzów because you say video. Widzów. Yeah, widzów. Przepraszam widzów Damiana za słaby odcinek. Okay. Thank you. No i na koniec przypomniało mi się, dobrze, moja interpretacja snu. Bóg jest i mną, i sobą w dwóch postaciach, dlatego ten gościu się jakby sklonował w tym samym czasie i obserwuje mnie non-stop, dlatego tamten gościu sklonowany się na mnie patrzył. Musiałem zobaczyć, czy bateria nie padła, bo miga. No i w sumie taka krótka interpretacja, też się mocno streszczam, bo bateria mi pada. Bóg cały czas jest wszędzie z nami, obserwuje nas, jest mną i sobą w tym samym czasie, ale patrzy na mnie cały czas. Napiszcie w komentarzach, co wy myślicie.